Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jeszcze 5 minutek. Może znowu się uda krótko, ale pewnie się nie uda. Moi drodzy, ciekawostka, najpierw nie powiem dokładnie jeszcze o kim będę mówił, dlatego że część z Was się wystraszy i na pewno część, szczególnie płci pięknej, ucieknie za chwileczkę sprzed ekranu w popłochu i w piskach, ale najpierw prawda natury ogólnej. Jedną z rzeczy bardzo ważnych w życiu na przykład zwierząt, a nie tylko zwierząt, bo kiedyś też ludzi, no teraz to już jest trochę inaczej, bo się granice państw ustaliły, ale wiecie, że kiedyś bardzo ważne było zdobywanie nowych terenów. Na przykład kiedy miasto czy wioska się rozrastały, kiedy już nie było miejsca, no to trzeba było szukać nowych terenów, gdzie można było się zasiedlić. Tak samo jest ze zwierzętami. Zwierzęta też często poszukują nowych rejonów, bo w tym miejscu, gdzie są, brakuje pokarmu, jest niebezpiecznie, albo się po prostu skończyły różne zasoby i tak dalej, i tak dalej. I to jest, myślę, w ogóle ważna prawda, że ludzkość się rozwijała, ale też zwierzęta się rozwijały i jakby ekspansja następowała właśnie poprzez zwiększanie, szukanie nowych rejonów do życia. I chciałem dzisiaj opowiedzieć o jednym bardzo ciekawym przedstawicielu świata zwierzęcego, dosyć nieprzyjemnym, ale no cóż, będziemy musieli to znieść. Otóż, dzisiaj na tapetę wychodzi niejaki pająk krzyżak, czyli prawdopodobnie budzący przerażenie wśród wielu ludzi, pająk, który kiedyś się pojawia z takim ogromnym krzyżem na swoich pleckach, gdzie uciekamy, boimy się i tak dalej. Otóż, taki pająk, on normalnie żyje sobie tam gdzieś w lasach, żyje na drzewach, żyje na roślinach, czasem żyje w domach i tak dalej, ale ma taką tendencję, że bardzo lubi szukać nowych rejonów, gdzie mógłby zamieszkać. I nie wiem, czy wiecie, jaką technikę pająki krzyżaki wymyśliły, żeby się przemieszczać na nowe rejony. To są po prostu wariaci. To są absolutni po prostu hardkorowcy, te pająki krzyżaki. Otóż taki młody pająk, jak się urodzi, trochę tam się ogarnie, nie wyjdzie z tego kokonu w sensie swojego, bo pająki się bodajże chyba w kokonach tam robią. Jest taka fabryka produkująca pająki złożona z kokonów. Jak taki pająk się zrobi w tym kokonie, no już tam wyjdzie, tam się ogarnie, trochę ze świat obejrzy, trochę się zafunkcjonuje, no i nagle widzi, że po prostu wokół, chałupa na chałupie, pająki wszędzie mieszkają, nie ma miejsca, nie? Nie ma dla niego przestrzeni, bo wszystkie już po prostu drzewa zajęte, wszystkie robale zjedzone, co taki pająk ma robić? To co wtedy robi taki pająk krzyżak? Otóż szuka jakiegoś wyższego miejsca. Czasem wejdzie na drzewo, czasem wejdzie na jakieś wzgórze, wchodzi na jakieś krzewy i tak dalej. W odpowiednim momencie, on tam to potrafi wyczaić, kiedy to jest, wystawia za przeproszeniem zad do góry, w sensie ten swój odwłok podnosi do góry i zaczyna produkować z tego odwłoka tą taką nić, którą pająki między innymi robią te swoje takie sieci, nie? Te pajęczyny, ale to nie jest taka sama nić, bo to jest jakaś taka inna, taka chyba lepsiejsza i taka bardziej taka taka technologicznie bardziej rozwinięta. W sensie to nie jest taka zwykła nić, taka pajęcza. Tylko on ją tam produkuje z tego odwłoku i ona mu tak do góry tam idzie i on po prostu czeka, produkując to, na właściwy wiatr. W sensie on wie, kiedy to robić. I jak wystarczająco dużo wyprodukuje tej nici, to ona go po prostu porywa do góry. I ten pająk razem z tą nicią unosi się do góry i po prostu niesie go w nowe rejony. Tylko co jest, słuchajcie, najbardziej niewiarygodne? Mówią naukowcy, mnie się to wierzyć nie chce, no ale mówią, no to ja im wierzę, no chociaż tak średnio im wierzę, ale że pająk, słuchajcie, krzyżak potrafi na tej nici wznieść się na 5000 metrów. W sensie 5 kilosów do góry. To jest mniej więcej połowa wysokości przelotowej samolotów. Mówią, że na 5000 metrów bociany latają. Czyli czujecie? Leci taki bocian, nie? I nagle patrzy, a tu pająk. O, taki z tą siecią, nie? Leci obok niego taki pająk. Tam, gdzie bociany latają. I słuchajcie, takie pająki, tak to napisano tam u tych naukowców różnych, one potrafią na przykład pół pustyni tak przelecieć. Po prostu jakieś ogromne w ogóle odległości kilometrowe. Oczywiście pająk nie ma bladego pojęcia, gdzie poleci. I oczywiście część tych pająków ginie przy czymś takim. No bo to tam się wpindolą w wodę, a to ktoś tam spadnie gdzieś i go coś zeżre, a to po prostu coś tam się stanie, jest za zimno, no albo jakieś złe warunki po prostu gdzieś tam spadnie, no i ginie. I ogromna część pająków wie, że jest takie ryzyko, że jak się poderwą, no to zginą, ale i tak lecą. I oczywiście tamte, którym się uda przeżyć, no to gdzieś tam trafiają do tych nowych rejonów, mają wtedy właśnie wolne, nie ma pająków obok, no chyba, że to by w ogóle siara, nie? Że poleciał i na przykład trafił na jakieś do innego miasta pająków wpadł, nie? To by się trochę zdziwił. Ale próbują. Kochani, co miałyby te durnoty znaczyć o pająkach krzyżakach? Aha, w ogóle, przepraszam, bo mi się taka jeszcze przypomniała ciekawostka. Na pewno kojarzycie taki ten moment, który nazywamy babim latem, nie? Czyli kiedy takie te białe latają w powietrzu. Co się okazuje? Że to są właśnie te pająki.
W sensie nie tylko, ale że między innymi właśnie w tym czasie, to jest ten moment, kiedy te wiatry tam zaczynają, bo to oznacza, że się skończyło, znaczy kończy się okres ciepłego powietrza. Dlatego pająki wtedy to robią, bo tam się to zmienia wtedy w ciśnieniach i tak dalej. Te właśnie latające białe to są między innymi pająki krzyżaki. Czyli właśnie możecie zauważyć, jak startuje jakiś pająk krzyżak po prostu na wysokość 5000 metrów, jak samolot, żeby szukać nowego rejonu życia. Czemu to mówię, o czym tu mówię? Myślę, że to oczywiste. Kochani, dzisiaj, tego dnia Adwentu, trzeba by pomyśleć, może jest w Twoim życiu jakaś otwarta przestrzeń, której może się boisz, ale wiesz, że to jest jakaś szansa. Może chciałbyś coś nowego robić, może wiesz, że tu, gdzie żyjesz, to właśnie ta wioska, w której żyjesz, to już Ci jest strasznie ciasno, już po prostu już nie możesz. Że to jest po prostu tylko takie życie w lesie pod gałęzią, gdzie po prostu już Cię gniotą wszystkie rzeczywistości świata i trzeba by się gdzieś wyrwać. I wiem, że część z nas się strasznie, strasznie boi. Uwaga, musimy się nauczyć czegoś od pająka krzyżaka. Przepraszam za to wyrażenie. Odwłok do góry, produkujemy nić i dajmy szansę wiatrowi, miejmy nadzieję Duchowi Świętemu, że nas zaniesie zupełnie w nowe rejony. Jeśli bardzo chcesz gdzieś wyjechać i to ma sens, znaczy wiesz, że to jest w ogóle dobre, tylko że się boisz tego, jedź. Ostatnio głosiłem gdzieś rekolekcję i przyszła do mnie taka 18-latka, która bardzo, bardzo chciała pojechać do Stanów Zjednoczonych, bo tam sobie załatwiła, już nie pamiętam, czy to była chyba jakaś szkoła i chciała pojechać do tej szkoły i właśnie przyszła mnie poprosić, żebym na komórkę się nagrał i jej rodzicom, żebym powiedział rodzicom, żeby ją puścili. Oczywiście się nagrałem, no bo jakże, żeby inaczej. Nie wiem, czy ją puścili, ale to jest dokładnie to. Oczywiście, że są takie pomysły, które mamy głupie, nie? Że chcemy robić po prostu głupie rzeczy. Nie. Zadaj sobie pytanie, czy w tym, co Ci się otwiera jako pewna szansa, jest jakaś perspektywa dobra. Jest jakaś perspektywa czegoś naprawdę fajnego. Nie ucieczki od czegoś, bo to nie chodzi o ucieczkę. Tylko czy w perspektywie się rysuje nowy świat, coś naprawdę ciekawego, nowego, gdzie będzie dobro, gdzie będziesz mógł zrealizować dobre rzeczy, gdzie będziesz mógł kochać, gdzie będziesz mógł czynić ludziom dobro. Jeśli są takie perspektywy i się po prostu bardzo boisz, przestań się bać. Ja wiem, strasznie łatwo powiedzieć, przestań się bać. Odwłok do góry i niech Cię wiatr poniesie. Nie bójmy się tego. Nauczmy się od pająka krzyżaka, że czasem trzeba po prostu się zdecydować na niewiadomą, na ryzyko, żeby nas zaniosło w coś nowego. Cytat na dziś, bardzo prosty. Księga Rodzaju, 12 rozdział, 1 werset, najbardziej oczywisty fragment, jaki tylko może być. Pan rzekł do Abrama: wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twojego ojca do kraju, który Ci ukaże. Bardzo ciekawe jest to na końcu. Który Ci ukaże. Czyli nie powiedział mu jeszcze gdzie. Abram miał się zachować tak jak pająk. Miał tylko wyjść, a Pan Bóg powiedział: ja Cię gdzieś zaniosę. Ja Ci pokażę gdzie. To jest jedna z najstarszych historii biblijnych. Pająki krzyżaki to wiedzą. Bądźmy jak pająki krzyżaki. Odwłok do góry i lecimy. On nie skacze, wiatr go unosi. No tak, tylko że wyobraź sobie, żeby... No piszą takie rzeczy, że nie może być, że to to nieprawda. Jest, nie mówię, że ściema, tylko że niewiarygodne. Nie? Jak niesamowity jest świat natury. No dokładnie. Jaki entuzjazm. Czekaj.